Odnotowujemy ostatnio, że przedstawiciele reżimu Łukaszenki rozpoczęli całą kampanię przeciwko działaczom białoruskim za granicą, mającą na celu tłumienie działalności, groźbę fizyczną, likwidację, aresztowanie rodzin na Białorusi i naciski informacyjne. Przykładem mojej historii jest to, że właśnie w zeszły piątek wszczęto przeciwko mnie 7. sprawę karną, a tydzień wcześniej wszczęto sprawę karną przeciwko mojej córce Janie Łatuszka. 2 dni później zatrzymano również mojego kuzyna Anatolija Łatuszki. Prześladowania ze strony reżimu Łukaszenki dotykają także innych członków mojej rodziny. Również Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiego dziennikarza Solowiego, bardzo znanego dziennikarza rosyjskiego, prowadzącego na kanale telewizyjnym Rosja 1, powiedział, że obiecał mnie powiesić, jeżeli go zdradzę. Niedawno podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi, na czele której stoi dyktator, podjęto decyzję pozbawienia obywatelstwa aktywnych działaczy białoruskich sił demokratycznych za granicą, a także ich skazania zaocznie na podstawie wyroków karnych. Jak mówiłem, wszczęto już przeciwko mnie 7 spraw karnych. Jedna z nich przewiduje odpowiedzialność w postaci kary śmierci. Przypomnę, że Białoruś jest jedynym krajem w Europie, w którym nie zniesiono kary śmierci. Łączy to z faktem, że Łukaszenka zapowiedział groźbę powieszenia mnie, można sobie wyobrazić, jakie plany rysuje reżim. Również reżim ostatnio odnotowujemy wysyła kolejne grupy służb specjalnych do Polski. Tym samym inicjatywa byłych funkcjonariuszy białoruskiego BIPOL ustaliła przybycie do Polski 2 funkcjonariuszy GRU Ministerstwa Obrony Białorusi, a ostatnio odnotowano również obecność w Polsce kryminalistę, który był zwerbowany przez GUBOPiK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi. Departament ten często nazywany jest Gestapo, Białoruska Policja Polityczna. Celem pobytu tego człowieka w Polsce, jak informują oficerowie BIPOL-u, jest fizyczne zniszczenie mnie, a także szeregu członków inicjatywy BIPOL. W niezależnych białoruskich mediach, m.in. w telewizji Bielsat, pojawiło się sporo publikacji i materiałów na ten temat. Jednocześnie ostatnio obserwowaliśmy, że wielu przedstawicieli białoruskich sił demokratycznych za granicą i działaczy otrzymują groźby za pośrednictwem członków rodzin przebywających na Białorusi. Oficerowie KGB Białorusi podchodzą do nich i mówią, że ich krewni mogą być w niebezpieczeństwie. Przeszukiwania prowadzone są również przeciwko członkom rodzin aktywistów na Białorusi. W rzeczywistości przedstawiciele reżimu próbują pokazać, że krewni są przetrzymywani jako zakładnicy. W najbliższym czasie możemy spodziewać się przede wszystkim masowego pozbawienia Białorusinów obywatelstwa, a także wydawania wyroków karnych zaocznie obywatelom Białorusi przebywającym za granicą, głównie w Polsce i na Litwie. Dyktatura nadal represjonuje Białorusinów. Dziś na Białorusi jest już 1040 więźniów politycznych. Oczywiście pojawiają się pytania, dlaczego do tej pory ani jednej osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko obywatelom Białorusi, tortur, nie zostały postawione zarzuty w trybie jurysdykcji uniwersalnej, na przykład w Polsce, na Litwie, w Niemczech i innych krajach, w których rozpoczęto postępowania w tych sprawach. Żaden z nich nie otrzymał nawet wezwania do krajów Unii Europejskiej w celu złożenia zeznań. Tak, mamy świadomość, że nie przyjadą do krajów Unii. Jednak sam fakt rozpoczęcia ich prześladowań, kiedy dowiedzą się, że są już podejrzani o popełnienie przestępstwa, jest już najważniejszym czynnikiem wpływającym na spójność aparatu represyjnego. Wielu policjantów, milicjantów już się zwalnia ze służby, ale jak dotąd sprawiedliwość nie zwyciężyła, co również demotywuje Białorusinów, którzy zaczynają wątpić w to, czy rzeczywiście możliwe jest wykorzystanie instrumentów międzynarodowych i uniwersalnej jurysdykcji krajów zaprzyjaźnionych z Białorusią, z narodem białoruskim, do wszczęcia postępowania karnego na winnych zbrodni przeciwko Białorusinom.
Mam nadzieję, że ten film obejrzą ci, od których zależy ta decyzja i zostaną podjęte odpowiednie działania. Niezwykle ważne jest ściganie przedstawicieli reżimu Łukaszenki za popełnione zbrodnie przeciwko Białorusinom.